Przed stymulacją chodził bardzo słabo na ugiętych nóżkach, za dwie rączki, nie chciał się puścić. No to tak chodzi Kubuś, proszę Państwa, po 45 dniach stymulacji. Tak, dziecko, które nie chodziło i nie chciało się puścić. I na ugiętych nóżkach. To napięcie jest ponad 25 mikrowoltów. To nie jest obniżone napięcie mięśniowe, to jest niesamowicie wzmożone napięcie spoczynkowe. To jest pacjent po urazie rdzenia kręgowego i chciałbym też zwrócić uwagę na to. Ja mam dużo pacjentów po urazach rdzenia kręgowego, którzy mają problemy z pęcherzem neurogennym, ze zwieraczami odbytu. Nikt się tym na dzień dzisiejszy nie zajmuje. Słuchajcie, tym ludziom można pomóc, jak najbardziej. Można pomóc, tym bardziej, że tu jest pewne... Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za zaproszenie, witam Państwa. Powiem tak, chciałbym Wam podzielić się z Wami wiedzą, którą zgromadziłem przez ostatnie prawie 30 lat, więc będzie to taki trochę rollercoaster, więc proszę mi wybaczyć, jeśli może będzie trochę za szybko, ale się postaram. Chcę Państwu powiedzieć o fundamentach rehabilitacji neurologicznej, czyli jak pomagać skuteczniej osobom z wiotkim i spastycznym porażeniem mięśni. W rehabilitacji jest bardzo wiele metod, które można stosować zamiennie, ale ja chcę Państwu powiedzieć o metodach, dla których naprawdę nie ma alternatywy. W fizjoterapii jest wiele metod rehabilitacji ruchowej, różnych oddziaływań fizykoterapeutycznych, natomiast chcę zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na jedną rzecz. Podstawą naszego funkcjonowania jest aktywność bioelektryczna. Jeżeli w człowieku nie ma prądu, mamy prostą kreskę EKG, prostą kreskę EEG i orzekamy zgon. Także chcę zwrócić uwagę na to, że neurony, komórki mięśni wytwarzają potencjały czynnościowe. I te potencjały czynnościowe mają ogromny wpływ na funkcjonowanie błon komórkowych. A od tego, jak funkcjonuje błona komórkowa, zależy również funkcjonowanie naszego DNA. I takie nieprawidłowe napięcie bioelektryczne, wzmożone, zniesione, niestabilne, wpływa na funkcjonowanie komórek i powoduje wiele zmian degeneracyjnych w obrębie tkanek mięśni, nerwów, naczyń, układu kostnego, ale również w mózgu. Inaczej kontaktują się ze sobą neurony, dochodzi do zmian demilinizacyjnych. Dlaczego? Ponieważ strukturę tkanek definiuje funkcja, a tą funkcją są odpowiednie parametry czynnościowe. I zależnie od napięcia funkcja komórki zmienia się. Jeżeli napięcie elektryczne w otoczeniu komórki jest nieprawidłowe, no to jak wspomniałem, źle również funkcjonuje DNA. Doskonale ujęła to w swoim wspaniałym artykule pani profesor Kineret-Keren, która napisała "Membrane tension leads the way", czyli krótko mówiąc napięcie rządzi. Jeżeli napięcie na błonie komórkowej jest nieprawidłowe, no to niestety nie ma możliwości, żeby komórka działała prawidłowo. Kreowaniem napięcia zajmuje się ośrodkowy układ nerwowy, a rolą sieci nerwowych jest jego dystrybucja, także aktywowanie mózgu do usprawniania kontroli nad napięciem mięśni ma decydujące znaczenie. No więc skoro napięcie ma tak decydujące znaczenie, to zastanówmy się nad tym, jak można je oceniać w kategoriach obiektywnych. Co to jest w ogóle napięcie mięśniowe? Czy to jest to, co my czujemy, jak dotykamy mięśni pacjenta, czy nie wiem, to, co obserwujemy, albo to, co czuje pacjent? Powszechna definicja, proszę Państwa, brzmi tak. Napięcie mięśniowe, inaczej tonus, jest to zdolność mięśni do przeciwdziałania skurczom biernym w rozciąganiu. To jest wszędzie cytowane, Państwo to znacie na pamięć i przyznajcie, niewiele z tego wynika, prawda? Napięcie, proszę Państwa, to nie jest zdolność, to jest wielkość fizyczna, którą można mierzyć za pomocą urządzeń pomiarowych. A poza tym ta definicja w ogóle nie uwzględnia napięcia spoczynkowego, czyli napięcia mięśni, które nie są rozciągane, i nic nie wspomina o klinicznie istotnych cechach napięcia. Więc jeśli przejdziemy do tych klinicznie istotnych cech napięcia, no to mamy wartość napięcia wyrażoną w jednostkach SI, czyli w mikrowoltach. Częstotliwość pobudzeń, amplituda, stabilność, koordynacja synergistów albo antagonistów, zdolność mięśni do relaksacji po skurczu.
I tych wszystkich cech nie da się ocenić palpacyjnie. To napięcie spoczynkowe, zdolność do relaksacji poskurcze to są bardzo istotne parametry czynnościowe i diagnostyczne. Jeżeli będziecie Państwo w swojej pracy korzystali z elektromiografii, to znajdziecie w tym źródło stawiania prawidłowej diagnozy. Bez elektromiografii nie da się prawidłowo ocenić napięcia mięśniowego. Także obiektywny pomiar umożliwia tylko i wyłącznie badanie EMG. Tak wygląda zapis napięcia spoczynkowego rejestrowany u osoby zdrowej. To jest zapis, pozyskany w oprogramowaniu, z którego korzystam. Macie Państwo tutaj zapis napięcia dziecka z tak zwanym obniżonym napięciem mięśniowym. Dziecko z SMA, skala, proszę Państwa, tam było 0 do 5 mikrowoltów, to jest 0 do 50. To napięcie jest ponad 25 mikrowoltów. To nie jest obniżone napięcie mięśniowe, to jest niesamowicie wzmożone napięcie spoczynkowe, które po prostu wyczerpuje zapasy energetyczne i te mięśnie robią się wiotkie. Tak? Dlatego my w dotyku obserwujemy, że są wiotkie. Kolejne dziecko, 3-miesięczne dziecko z okołoporodowym porażeniem splotu ramiennego w wyniku dystocji barkowej. Znów mamy napięcie ponad 37 mikrowoltów, a to jest zapis napięcia spoczynkowego u tego dziecka po 6 latach terapii, proszę Państwa. Tego się nie da 15 ani 20 zabiegami doprowadzić do ładu. A to jest zapis testu wysiłkowego tego dziecka, również po 6 latach terapii, przy czym zabiegi były realizowane w domu przez mamę, godzinę dziennie, 5 minut trwa naklejenie elektrod, włączenie stymulatora, dziecko ma aparat w plecaczku, może się bawić. Na wartość napięcia mięśni wpływa zakres unerwienia, stan mielinizacji nerwów, stopień aktywacji ośrodków regulacji napięcia, bo jeżeli pacjent nie będzie przekonany o tym, że on nie może ruszyć ręką, to jego kora ruchowa nie uruchomi neuronów ruchowych. Tak? On musi wierzyć w to, że coś da się zrobić. Poza tym działanie synaps nerwowo-mięśniowych, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, również szalenie ważna rzecz, którą można diagnozować za pomocą elektromiografii. Tutaj przedstawiam Państwu takie porównanie napięcia spoczynkowego. Po lewej stronie u góry mamy zapis napięcia prawidłowego. Te wszystkie elektromiogramy są w tej samej skali. Po prawej u góry wzmożone napięcie, neuropatia. Po lewej na dole dyskopatia. To jak Państwo widzicie, ten elektromiogram jest podzielony na dwie części. Ta część po lewej, pacjent jest w pozycji leżącej, zostało zatrzymane badanie, zmieniliśmy pozycję, podłożyliśmy pod lędźwie wałek i to nam wykazało konflikt korzeniowo-dyskowy i bardzo duży wzrost napięcia. Napięcie było rejestrowane z mięśni piszczelowych. A po prawej na dole to jest zapis również badania rozłożonego na dwie części. W pierwszej części rejestrujemy badanie napięcie spoczynkowe i ja zatrzymuję badanie i proszę pacjenta i mówię mu tak: słuchaj, takie napięcie wzmożone spoczynkowe bardzo tobie szkodzi. Ty spróbuj się mentalnie skoncentrować na tym, żeby to napięcie obniżyć. I Państwo widzicie po prawej stronie, co się zaczyna dziać, jeżeli pacjent koncentruje się mentalnie na obniżeniu napięcia. Przejdźmy zatem do definicji napięcia mięśniowego zgodnej z zasadami EMG. Ponieważ zajmuję się oceną napięcia mięśniowego przeszło 25 lat, pozwoliłem sobie na sformułowanie takiej definicji. Napięcie mięśniowe to wyrażona w mikrowoltach i mierzona obiektywnie za pomocą elektromiografii, zmienna w czasie wartość potencjałów czynnościowych rejestrowanych z mięśni, zależna od stanu funkcjonalnego szlaków nerwowych, sposobu aktywacji ośrodków regulacji napięcia, warunków środowiskowych, fizjologii mięśni oraz stanu psychoemocjonalnego osoby. Czemu służą te metody? Powierzchniowa elektromiografia, biofeedback, stymulacja funkcjonalna. Proszę Państwa, to są filary neurorehabilitacji. Wspólnie tworzą metody neuromodulacji. Elektromiografia jest jedyną metodą obiektywnej oceny napięcia. Stymulacja funkcjonalna jest niezbędna w terapii porażeń wiotkich i spastycznych, a EMG biofeedback umożliwia właśnie wpływ świadomości na napięcie mięśniowe. Dlaczego metody neuromodulacji są niezbędne w neurorehabilitacji? No bo gdyby rehabilitacja ruchowa, terapia Wojta, Bobat i tak dalej
umożliwiała normalizację spastycznego napięcia, no to nie mielibyśmy, proszę Państwa, osteotomii, fibrotomii, botoksu itd., itd. W związku z tym ruchy bierne i ćwiczenia w porażeniu spastycznym nie normalizują napięcia mięśni, a w porażeniu wiotkim nie regenerują nerwów, ani nie wzmacniają mięśni. Wniosek jest jeden. Terapię trzeba łączyć. Trzeba stosować rehabilitację ruchową i te metody neuromodulacji. Uszkodzony układ nerwowy posługuje się takim wzorcem napięcia, jakim dysponuje, a on jest nieprawidłowy, czyli w momencie, kiedy pacjent ze spastycznością wykonuje ruchy i ćwiczenia, to jego mózg używa tego nieprawidłowego schematu. Paradoksalnie utrwala. Tak? Jeżeli zastosujemy zabiegi neuromodulacji, no to jesteśmy w stanie te napięcia normalizować. Także, ponieważ nie istnieje terapia, która pomaga na wszystko, ruch i botoks nie zastąpią stymulacji, ale też stymulacja nie zastąpi ruchu. Tak? Także trzeba to wszystko po prostu łączyć. Dwa słowa, jakie można uzyskać rezultaty stosując zabiegi neuromodulacji. Spastyczność to nie jest wyrok, proszę Państwa. Pokażę tutaj przykład pacjentki, lat 20, zgłosiła się do gabinetu w wieku 20 lat. Od 20 lat korzysta z intensywnej rehabilitacji ruchowej 3 razy w tygodniu plus turnusy. Mimo 2 operacji ortopedycznych stawów kolanowych porusza się na ugiętych nogach. Oczywiście nigdy nie wykonano badania EMG ani nie zastosowano stymulacji. Napięcie spoczynkowe u tej pacjentki, górna część elektromiogramu to jest napięcie mięśni prostych uda, dolna dwugłowych, tak? Czyli widzimy dużą przewagę po stronie dwugłowych, nie ma się co dziwić, że jest przykurcz zgięciowy. Następnie wykonujemy test wysiłkowy, Maximal Voluntary Contraction, jako jedyną metodę oceny sposobu aktywacji mięśni do skurczu i ona nam pokazuje koordynację antagonistów. Pacjentka próbuje w tym momencie wykonać przepros w stawie kolanowym. Widzimy wzmożoną aktywację zginaczy w dolnej części elektromiogramu. A tak wygląda, proszę Państwa, zapis napięcia spoczynkowego po 3 miesiącach domowej terapii. Zrobiony dokładnie w tej samej skali, którą Państwo widzieliście na początku. A to jest skala powiększona razy 100. I jeżeli przedtem napięcie zginaczy uda wynosiło średnio 286, to w tej chwili 2,7 mikrowolta. A na prostownikach było 36, mamy 2,4. I tak wygląda zapis testu wysiłkowego po 3 miesiącach stosowania stymulacji i ćwiczeń rozciągających przykurczone zginacze. Przejdźmy do stymulacji w porażeniu wiotkim. Prąd trójkątny, proszę sobie to zapisać i podkreślić, uszkadza połączenia synaptyczne i często powoduje oparzenie, a nawet nieodwracalną nekrozę tkanek. Nie wolno go stosować. Do stymulacji funkcjonalnej mięśni nerwów w porażeniu wiotkim stosuje się asymetryczny prąd impulsowy o natężeniu oczywiście, który nie powoduje dyskomfortu, dlatego można i warto go stosować nawet u niemowląt z mózgowym porażeniem, czy nie wiem, z tym porażeniem w wyniku dystocji barkowej. Jeśli pacjent jest zdolny generować w czasie skurczu nawet niewielkie napięcie, no to możemy mu zrobić ten test wysiłkowy i on pokaże, w jaki sposób układ nerwowy aktywuje mięśnie do skurczu. Widzimy tą czerwona linia, no to jest faza napinania mięśni, zielona faza relaksacji, bardzo zaburzone te fazy. W związku z tym wdrażamy terapię biofeedback, czyli aktywujemy mózg pacjenta do usprawniania kontroli nad napięciem. Górna część pokazuje zapis terapii ETS. Pacjent widzi te zielone linie i wie, że ma się koncentrować na relaksacji. Popatrzcie, co się dzieje z napięciem, jak napięcie się obniża. Tak? Pacjent to widzi, a widząc, że się obniża, przeżywa pozytywne emocje, bo jest o tym poinformowany. Zobacz, jak zobaczy, że się obniża napięcie, to się cieszy. Później włączamy grę, każemy mu relaksować mięśnie, samolot zbiera gwiazdki i znów ma powiedziane, jeżeli widzisz, że gwiazdki zbierasz na dole, generuj mnóstwo pozytywnych emocji, bo to po prostu usprawnia połączenia nerwowe. I proszę popatrzeć, macie Państwo porównanie, po lewej u góry pierwszy test wysiłkowy, po prawej na dole drugi test wysiłkowy. Jak sobie popatrzymy na wyniki liczbowe, to napięcie przed terapią, zdolność do generowania napięcia przed terapią wynosiła 7,9 mikrowolta, a w tej chwili 12,2, czyli wzrosła ponad 50%. Natomiast relaksacja po skurczu było 4 mikrowolty, a jest 0,7, czyli poprawiła się o 500%. W
ciągu, proszę Państwa, 15 minut. Oczywiście to trzeba powtarzać, pacjent musi stosować terapię w domu. Porażenie wiotkie zwieraczy odbytu, tak na marginesie sobie wyobrażam, kto by chciał prąd trójkątny tutaj zastosować. To jest pacjent po urazie rdzenia kręgowego i chciałbym też zwrócić uwagę na to. Ja mam dużo pacjentów po urazach rdzenia kręgowego, którzy mają problemy z pęcherzem neurogennym, ze zwieraczami odbytu. Nikt się tym na dzień dzisiejszy nie zajmuje. Słuchajcie, tym ludziom można pomóc, jak najbardziej. Można pomóc, tym bardziej, że tu jest pewne qui pro quo. To nie pęcherz robi się neurogenny po urazie rdzenia, tylko neurogenne są mechanizmy zwieraczowe. Bo jeżeli mamy podniesione napięcie na zwieraczach, to automatycznie poprzez interneurony idzie hamowanie do czynności wypieracza moczu i tak samo do czynności perystaltycznej jelit. Także jeżeli my normalizujemy napięcie na mięśniach na miednicy, no to pacjent zaczyna o wiele sprawniej, jego mięśnie miednicy zaczynają o wiele sprawniej funkcjonować. A tak wygląda elektromiogram wykonany u tego samego pacjenta po 19 miesiącach stosowania terapii. Tutaj też chcę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Jak przyjeżdżają pacjenci, nieraz sądzą, że 2 miesiące, 3 miesiące terapii wystarczą. Nie, nie wystarczą. Układ nerwowy regeneruje, ale robi to bardzo wolno. Kolejny przykład, pacjentka po całkowitym przecięciu wszystkich 3 nerwów splotu ramiennego. Widzimy pierwsze badanie EMG, 0 mikrowoltów, całkowity brak ruchu, ręka jest absolutnie wiotka i prostowniki i zginacze. Po 2 miesiącach, po 6 miesiącach terapii widzimy wzrost zdolności do generowania napięcia 12,2 mikrowolta i ponieważ pacjentka już to widzi, to wdrażamy terapię biofeedback, bo ona już może mentalnie kontrolować to napięcie i może się po prostu angażować. I tak to wygląda w kolejnych badaniach. To jest oczywiście skrót, cała terapia. Zobaczcie Państwo, ostatnie badanie było wykonane po 6 latach od rozpoczęcia terapii, z tym, że po 12 miesiącach już mamy napięcie 27, po 2 latach 63,5, pacjentka wróciła do pracy, a po 6 latach przyjechała na badanie kontrolne, mamy napięcie 104,5 mikrowolta i pacjentka twierdzi, że praktycznie w stosunku do sytuacji sprzed urazu, no to ubytek zdolności do generowania siły to jest 10%. I kolejna rzecz, dyssynergia. Tu w tym przypadku omawiam dyssynergię mięśni miednicy przy śmiechowym nietrzymaniu moczu. Dziewczyna 16 lat, leczona farmakologicznie i również przez uroterapeutkę, która jej zaleciła ćwiczenia. Popatrzcie Państwo na ten elektromiogram. Niebieski zapis to jest faza, gdzie dziewczyna próbuje napiąć mięśnie dla miednicy. My tu praktycznie nie widzimy ruchu, natomiast napięcie się pojawia w fazie relaksacji. Tak? Te pomarańczowe fazy to jest faza relaksacji. No to jeżeli my każemy pacjentce ćwiczyć, to ona będzie ten mechanizm utrwalała. Nie widząc go, nie zyskuje kontroli świadomej, jej mózg się niczego nie uczy. Po prostu powtarza w kółko to, co zostało utrwalone przez wiele, wiele miesięcy funkcjonowania. Także jak widać, można to zrobić i to jest rezultat 4 miesięcy terapii. I wreszcie rezultat stosowania stymulacji u dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową. Ja stoję również na stanowisku, że dzieci z przepukliną, jeżeli to już jest zdiagnozowane, powinny być stymulowane od najmłodszych lat. Nie ma żadnych przeciwwskazań od 2., 3. miesiąca życia, zarówno rdzeń kręgowy, jak i kończyny dolne. I pokazuję tutaj Państwu maila, jakiego dostałem od mamy. Nasze spotkanie odbyło się 28 lutego, w marcu zaczęliśmy zabiegi i tak chodzi Kubuś po 45 dniach elektrostymulacji dziennie. Przed stymulacją chodził bardzo słabo na ugiętych nóżkach, za 2 rączki, nie chciał się puścić. No to tak chodzi Kubuś, proszę Państwa, po 45 dniach stymulacji. Tak, dziecko, które nie chodziło i nie chciało się puścić. I na ugiętych nóżkach. No to tak poprzedniego slajdu. Dziennie 6 sesji, minimum 3 na kręgosłup, 3 na nogi. To jest razem 9 godzin dziennie. Naklejenie elektrod, proszę Państwa, trwa 5 minut, kabelki są długie, aparat jest w plecaczku, dziecko się bawi tak, jak się bawiło. Tak? Więc chcę zwrócić uwagę na to, że kolejny raz układ nerwowy naprawdę regeneruje, ale trzeba mu dać odpowiednie warunki. Wnioski. Elektromiografia to jest podstawa planowania i monitorowania postępu w rehabilitacji neurologicznej. Systematyczna stymulacja, zarówno funkcjonalna, jak i stymulacja mięśni oraz terapia ETS i EMG biofeedback skutecznie wzmacniają obiegi neuronalne sterujące napięciem
mięśni, co mam nadzieję udało mi się Państwu pokazać. I dzięki tym metodom neuromodulacji bardzo rosną szanse pacjentów na dobry rezultat usprawniania kontroli nad napięciem. Samymi ćwiczeniami ruchowymi nie da się tego osiągnąć. Zapraszam Państwa na inomed.pl. Wkrótce będzie dostępna książka, pracowałam nad nią 5 lat, przeszło 600 stron. Są tam omówione różne aspekty, będzie dostępna online w formie PDF-u, będzie sobie można wybrać rozdział, który Państwa interesuje. Książka jest na temat, jak pokonać niedowład wiotki lub spastyczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli chodzi o tę prezentację, będzie również dostępna na naszej stronie internetowej, będzie sobie ją można pobrać. Dziękuję.